Dzień dobry moi drodzy, zapraszamy Was na kolejną, trzecią już część o perypetiach zdrowotnych Hitmana. I choć wszystko co opowiadaliśmy do tej pory było dla nas bardzo smutne i poruszające, dziś dowiecie się prawdopodobnie o najtragiczniejszych i najsmutniejszych dla nas, jak i dla Hitmana wydarzeniach. No to wracamy z kliniki do domu, pełni optymizmu. Operacja Hitmana przebiegła pomyślnie, wszystko poszło tak jak powinno, ale już od progu pojawił się pierwszy problem, jak na kilka tygodni rozdzielić Hitmana od Nadira. Bo z jednej strony mamy Nadira, młodego, żywiołowego kociaka, który chce się bawić, skakać, gonić i zaczepiać starszego brata, a z drugiej Hitmana, osłabionego chorobą, z nogą zabandażowaną od góry do dołu i zaleceniem absolutnego ograniczenia ruchu. No cóż, te dwa światy nie łączą się ze sobą zbyt harmonijnie i tu zaczyna się prawdziwa domowa logistyka. Zamknięcie Hitmana w klatce w ogóle nie wchodziło w grę, zwłaszcza gdy obok biegałby Nadir, pełen energii i radości życia. Dla mnie to byłoby po prostu niehumanitarne. A czy wrażliwy Hitman poradziłby sobie psychicznie? Szczerze wątpię. Na szczęście obok u naszej córki stoi pusty, nieumeblowany pokój, jakieś 20 m2, idealne miejsce na rekonwalescencję. Tam naprawdę nie ma gdzie skakać, nawet parapetu brak. Ustaliliśmy więc, że jedno z nas przeprowadzi się tam z Hitmanem na te kilka tygodni. Padło na moją żonę, a ja zostałem z małym Nadirem. On też niczemu nie był winien, dopiero oswajał się z nowym domem i nowym życiem, więc potrzebował spokojnej, ciepłej obecności. Wszystko oczywiście przygotowaliśmy dużo wcześniej. Trzeba było kupić drugą kuwetę, uruchomić drugą fontannę, przenieść ulubione zabawki Hitmana i choć ten mały, niski drapaczek, bez którego nie wyobraża sobie dnia. A z tych mniej pilnych rzeczy pasowało też zorganizować jakieś miejsce do wypoczynku dla mojej żony. W ostateczności przygotowana była też klatka. Oczywiście, żeby ktoś źle nie pomyślał, nie dla żony, tylko jako plan B dla Hitmana. Choć klatka, to właściwie za mało powiedziane, to była naprawdę wielka klata, taka, w której spokojnie zmieściłaby się kuweta, legowisko, miseczki i jeszcze zostałoby trochę miejsca na rozprostowanie łap. To był plan awaryjny, tylko na wypadek, gdyby Hitman pod naszą nieobecność postanowił zajmować się swoim opatrunkiem albo próbował dobierać się do szwów. W takim scenariuszu trzeba byłoby brać go do pracy, żeby mieć nad nim pełną kontrolę, a tam niestety nie byłoby już innego wyjścia, klatka byłaby jedyną opcją. I tak właśnie Hitman trafił po operacji do swojego małego sanatorium. Przez pierwsze dni mogliśmy pozwolić sobie na luksus bycia z nim non-stop, chociażby po to, żeby na bieżąco obserwować, czy w ogóle da się go zostawić samego, choć na chwilę. Ale wiadomo, życie życiem, w końcu trzeba iść do pracy, zarabiać na saszety i na weterynarzy. Pierwszy problem, jak to u nas, pojawił się bardzo szybko. Bestia nie chce pić ani jeść. Nawet na najlepsze swoje smakołyki odwraca głowę. Zauważyliśmy też, że Hitman z trudem przełyka ślinę i co jakiś czas dziwnie harczy. Pierwsza myśl, wraca infekcja gardła, ale po chwili przypomniałem sobie swoją pierwszą operację w narkozie i to totalne zdziwienie po przebudzeniu. Rana na brzuchu, a mnie najbardziej boli gardło. No tak, rurka intubacyjna. Hitman najprawdopodobniej też ma po niej podrażnione gardło. I teraz jak mu to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć zwierzakowi, że właśnie teraz powinien więcej jeść, żeby odzyskać siły, że musi pić, nawet jeśli przy każdym łyku go boli? To chyba jeden z trudniejszych momentów w opiece pooperacyjnej, widzieć, że cierpi i wiedzieć, że to, czego najbardziej potrzebuje, jest akurat tym, na co najmniej ma ochotę. Trudno, trzeba będzie poić i karmić na siłę. Padło na mnie, bo podobno mam dar wyciągania zwierząt nawet z beznadziejnych stanów, a tak naprawdę chodziło też pewnie o to, że Hitman dobrze sobie zapamięta, kto mu robił krzywdę,
oczywiście w cudzysłowie. Tak, kilka lat temu miałem już pacjenta z beznadziejnym stanem. Naszego niezapomnianego pieska trzeba było nosić po lecznicach, bo nie był w stanie nawet podnieść głowy. Cokolwiek zjadł, zwracał, a weterynarze po wszystkich możliwych badaniach tylko rozkładali ręce i szeptali o uśpieniu, bo nic więcej się nie da zrobić. Ale wtedy włączyła mi się jakaś uparta determinacja, praca, konsekwencja, dzień po dniu, godzina po godzinie i udało się. Wyciągnęliśmy go z tego stanu. Jeszcze ponad 2 lata cieszył się życiem, naprawdę dobrym życiem i świetnym zdrowiem, aż w końcu przyszedł nowotwór i wtedy już nawet ja mogłem tylko rozłożyć ręce. I tak zostałem osobistym pielęgniarzem Hitmana. Zestaw strzykawek do karmienia i pojenia gotowy, kaloryczne zupki i pasty, byle tylko w wersji płynnej, takiej, którą da się przecisnąć przez strzykawkę, i kilka prób technicznych, żeby znaleźć sposób podawania, który nie kończyłby się tym, że Hitman wszystko wypluwa z miną nie ma mowy. W ten sposób dzień po dniu przez prawie tydzień dostarczyłem mu wodę i choć namiastkę kalorii, taka mała domowa intensywna terapia. A pod koniec tygodnia stało się coś, na co naprawdę czekałem. Hitman zaczął sam podchodzić do misek, najpierw tylko po kilka suchych kuleczek karmy, ostrożnie, powoli, ale to już było coś. Teraz może być już tylko coraz lepiej, pomyślałem w duchu, choć niestety Hitman od samego początku wszystkich problemów i przyjmowania leków przez kilka miesięcy schudł prawie 1,5 kg. I tak minął cały tydzień. Tydzień spędzony na karmieniu i pojeniu, bądź dużego kota, więc trochę tej wody i jedzenia trzeba mu było dostarczyć, a jednocześnie cały czas pilnować, żeby po prostu go nie zamęczyć. Do tego dochodziły jeszcze leki, dokładne godziny podawania, obserwacja reakcji, a potem szybki marsz do pracy. Wieczorem powtórka z rozrywki, karmienie, pojenie, leki, kontrola opatrunku i na koniec zmiana obowiązków. Ja wracałem do Nadira, a żona przejmowała dyżur przy Hitmanie. Na szczęście, kiedy bestia zostawała sama, nie majsterkowała przy opatrunku i nie skakała po ścianach, dzięki temu nie musieliśmy zabierać go do pracy, a plan B, czyli ta ogromna klatka awaryjna, okazał się całkowicie zbędny. Równo tydzień po operacji pojechaliśmy z Hitmanem na zmianę opatrunku. Jak zwykle musiał być na czczo, bo istniała duża szansa, że znowu będzie usypiany i faktycznie tak się stało. Według mnie niepotrzebnie, bo Hitman właściwie pretendował do pacjenta roku. Wszyscy weterynarze, z którymi miał kontakt, dziwili się, że kot, zwłaszcza taki, który naprawdę mógłby zrobić zamieszanie, a nawet wyrządzić poważną krzywdę, potrafi być tak spokojny podczas wszelakich badań. Na szczęście okazało się, że rana goi się idealnie. Jeśli wszystko pójdzie dalej tak dobrze, to za kolejny tydzień powinniśmy już zdejmować szwy. Po obejrzeniu rany opatrunek został zmieniony, a lekarz prowadzący z niewiadomych powodów postanowił jeszcze skorygować Hitmanowi leki, w tym sterydy i antybiotyki. Gdy tylko bestia zaczęła się powoli wybudzać, mogliśmy wracać do naszego domowego sanatorium. Zalecenia pozostały bez zmian, ograniczenie ruchu, regularne podawanie leków i kontrola opatrunku. W domu Hitman właściwie od razu zwinął się w kulkę i zasnął. Te krótkie momenty, kiedy jednak się budził, wyglądały, jakby był na haju. Nic dziwnego, leki wciąż działały, a do tego dochodził stres. Byłem pewien, że po kilku godzinach wszystko wróci do normy. Był już wieczór, więc poszedłem poskromić czarną bestię, a żona została przy Hitmanie na straży. I wtedy, wcześnie rano, jak grom z jasnego nieba, spadła na mnie wiadomość od niej. Przyjdź szybko, nie mogę dobudzić Hitmana. Nie rusza się i nie otwiera oczu. Zamarłem. Jeszcze wczoraj, przed wizytą w klinice, powoli dochodził do siebie. Sam podjadał, trochę się bawił, nawet skoczył na kaloryfer. Tak, tu przyznaję się do niedopilnowania, bo jedyną rzeczą w pokoju, na którą mógł wskoczyć, był właśnie kaloryfer. Z prędkością światła znalazłem się na miejscu. Hitman już siedział, żył. Odetchnąłem z ulgą, ale kiedy spojrzałem mu w oczy,
Tych dwóch małych kocich oczu nie zapomnę do końca życia. Zamglone, nieruchome, tempo wpatrzone w jeden punkt na ścianie. Wtedy wiedziałem, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. Co działo się dalej, zobaczycie już w następnym odcinku tej serii, dlatego koniecznie śledźcie nasz kanał. A jeśli nie chcecie przegapić nowych materiałów, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. Zapraszamy do komentowania, lajkowania i udostępniania. Napiszcie, czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia ze swoimi pupilami. Chętnie poznamy Wasze historie. Wpadajcie też na media społecznościowe Hitmana i Nadira, czyli na Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam znajdziecie dodatkowe materiały i ciekawostki o naszych bestiach. Dziś już się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.